Cześć! Dzisiaj film o zimowym lampionie, którego historia zaczyna się w lesie. Podczas pewnego grzybobrania natknęłam się na wysypisko śmieci pełne skarbów. Szkło zabrałam do domu i umyłam. Zyskałam kilkanaście pięknych, bezgwintowych słoików i kilka uroczych buteleczek, niczym z Pinteresta. Ale nie przedłużając, lecimy z lampionem. Umyty słoik pomalowałam farbą Efekt Szyonu. Farbę nakładam na słoik gąbeczką. Nie próbujcie tego robić pędzlem, gwarantuję, że wyjdzie fatalnie. Po wyschnięciu efektu szyonu słoik zabezpieczyłam lakierem. Z masy lekkiej tworzę sobie wycisk wianuszka, którego użyję do wyznaczenia miejsca, w którym na słoiku ma się znajdować grafika oraz do oszacowania jej wielkości. Tego wianka nie przyklejam do słoika, bo zanim mogłabym to zrobić, wysechłby i nie dałoby się go dopasować do krzywizny lampionu. Dlatego zgniatam go, odkładam do pudełeczka z masą, a kiedy przyjdzie pora, stworzę sobie nowy wianuszek. Widoczki wyrywane z papieru ryżowego przyklejam do słoika klejem do decoupage. Następnie po wyschnięciu kleju zabezpieczam pracę lakierem. Cały słoik z wyjątkiem obrazków oklejam paskami wąskiej taśmy dwustronnej. Następnie z każdego paseczka usuwam zabezpieczającą taśmę i przykładam do niego folię termoton w kolorze srebrnym. Z masy lekkiej tworzą dwa wianuszki i przyklejam je do lampionu klejem magicznym. Słoik wygląda tak i na oklejenie jego całego zużyłam taki kawałek folii.
Tworzę jeszcze wyciski sznureczków, które przyklejam na górze słoika. Wszystkie słoiki, które znalazłam w lesie, to słoiki starego typu, czyli bezgwintowe. W miejscu, w którym powinna być ta drociana obejma, doklejam dekoracyjne sznureczki. Srebrną pastą woskową przecieram wszystkie wyciski. Miejsca, w których na grafikach występuje śnieg, smaruję klejem i posypuję brokatem. Na koniec doklejam do lampionu dekoracyjne elementy i kokardki wykonane ze sznurka. Gotowy lampion ze srebrnymi akcentami prezentuje się tak. Ponieważ słoików miałam sporo, zdecydowałam się na stworzenie jeszcze jednego lampionu, tym razem w złocie. Jak zwykle listę wszystkich użytych materiałów zostawiam w opisie. Koniecznie dajcie znać, czy bardziej podoba Wam się lampion w złocie, czy w srebrze. Jak widzieliście na jednym z pierwszych zdjęć, poza słoikami znalazłam też kilka fikuśnych buteleczek. Będę Wam bardzo wdzięczna, jeśli pomożecie mi rozwikłać zagadkę, po czym mogą być te flaszeczki. Z góry dziękuję za pomoc. Dziękuję też za Waszą uwagę i jak zwykle zachęcam do subskrybowania mojego kanału. I pamiętajcie, warto dbać o czystość w lesie.